Zestaw startowy. Postaram się odpowiedzieć na dwa najbardziej dręczące pytania każdego początkującego. Po pierwsze, co kupić na początek? A po drugie, na ile mi wystarczy ten preparat? Za chwilę zaprezentuję Wam minimalny, optymalny zestaw startowy. A następnie pokażę, co można zdziałać przy pomocy takiego minimum. Dokładnie taki oraz inne zestawy startowe oczywiście możecie kupić w naszym sklepie. A ten zawiera oprócz chustecznika pudełeczko 12×12 oraz serduszka. Jeden porządny pędzel, szablon, klej z werniksem 50 ml oraz dwie farby, brązową oraz białą, lakier akrylowy matowy. Korzystając wyłącznie z zestawu startowego, zaczynam ozdabianie. Pudełeczko 12×12 cm. Przemalowuję białą farbą akrylową na biało. To pudełeczko przemalowałam jeden raz. Do ozdoby użyję serwetek. Uważajcie przy kupowaniu serwetek, ponieważ występują w kilku rozmiarach. Najpopularniejsze to 33×33 cm, a moja lawenda jest mniejsza, 25×25. Serwetkę rozwarstwiam. Wykorzystam tylko jej 1/4. Wzór można dociąć nożyczkami. Ja zamiast nożyczek użyłam pędzelka z wodą. Krzywo i nierówno? Nic nie szkodzi, zobaczycie za chwilę. Serwetkę przyklejam klejem z zestawu. To jest klej z werniksem, czyli klej z domieszką lakieru. Przyklejam, smarując serwetkę klejem wyłącznie od góry. Jeżeli pojawią się drobne zmarszczki, nie warto się tym przejmować. Potem pochlapiemy farbą, pomalujemy lakierem matowym i nie będzie tego widać. Pudełeczko ozdobię także od środka. Po prostu wydarłam kawałek serwetki. I jeszcze coś drobnego na boku. Dzięki temu wieczko, środek oraz boki będą do siebie pasowały. Pudełeczko odstawiam do suszenia. Kolejne pierwsze serduszko z zestawu. Także przemalowuję je na biało, a następnie przykleję serwetkę. Wykorzystam z niej tylko jedną różyczkę. Wycinam ją z serwetki z dużym zapasem, a następnie strzępię brzegi wodą. Przyklejam jak zwykle, smarując klejem od góry. Przyklejoną serwetkę suszę. A teraz ozdobię chustecznik i drugie serduszko. Tutaj proponuję efekt zadrapań. Troszkę więcej pracy, ale ten efekt bardzo lubię. Pudełko przemalowałam na brązowo, wysuszyłam, a następnie zwykłą świeczką przeleciałam boki. Dokładnie z tych miejsc potem bez problemu będę mogła zadrzeć białą farbę. Świeczka naniesiona, można nasz brąz przemalować na biało. Najlepiej nałożyć dwie warstwy białej farby. Zobaczcie, jedna warstwa nie prezentuje się atrakcyjnie. Dopiero gdy wszystko wyschnie, możemy przyklejać serwetkę. Robię to w identyczny sposób jak w przypadku pudełeczka i pierwszego serduszka. Wzór wycinam i serwetkę rozwarstwiam. Brzegi strzępię wodą, a następnie mogę nakleić wzór na pudełko. To oczywiście ciągle ten sam klej z zestawu startowego. Nie wszystko musi się udać za pierwszym razem. Jeżeli serwetka przyklei się naprawdę brzydko albo porozrywa, nie ma co rozpaczać. Zmywamy szybciutko taki pasztet pod wodą i przyklejamy wzór jeszcze raz. Czasami mam wrażenie, że właśnie z tego powodu wzór na serwetkach powtarza się 4 razy. Na serduszku przyklejam motylki, identycznie. Wszystkie prace pozostawiam do wysuszenia. Na tym etapie obowiązkowe jest lakierowanie. Wystarczy jeden raz. Za chwilę na przykład będziemy chlapać serwetki farbą. Jeżeli coś pójdzie nie tak, z lakieru wszystko możemy zmyć. Ale trzeba to zrobić szybko, więc warto mieć w pobliżu chusteczki higieniczne oraz wodę. Zestaw startowy zawiera szablon. Wzór odbiję mieszając nasze dwa kolory farb akrylowych. Najlepiej szablon odbija się specjalnym pędzelkiem lub specjalną gąbeczką. Ale skoro nie wiecie, czy to będzie Wasza pasja życia, możemy na razie użyć gąbki do naczyń. Dla niewtajemniczonych szablon jest wielorazowy. I nawet brudny czy niedomyty działa całkiem dobrze. Moje stare szablony już dawno przestały być przeźroczyste, a działają bez zarzutu. Taki szablon możecie w przyszłości także użyć do pasty strukturalnej. Wzór już odbiłam, a teraz można przyciemnić brzegi. Według mnie to ładny i ważny element wykończenia.
W tej chwili serduszko wygląda tak. Szczoteczką do zębów pochlapię je na biało. I teraz jest takie vintage, czyli takie jak lubię. Jak już wzięłam szczoteczkę do zębów do ręki, to poznęcam się także nad chustecznikiem. Tym razem brąz rozrobiłam z bielą. I taką mieszaniną kolorów pochlapałam różyczki. I jeszcze obdrapię papierem ściernym brzegi pudełka i już prawie kończymy. O gustach się nie dyskutuje, ale ja lubię takie drapańce. Zobaczcie, jak łatwo schodzi biała farba z miejsc, gdzie pudełko było świecowane. Chustecznik odkładam na bok i przechodzę do serca z motylkami. W tym wypadku pochlapałam serduszko czystym, nierozjaśnionym brązem. Pod białą farbą znajduje się brązowa, więc warto w tym wypadku obdrapać brzegi. No i jak podoba Wam się taka starość? A na koniec lawendowe pudełeczko. Troszkę przyciemniłam brzegi i troszkę pochlapałam brązem. Więc jeśli były wcześniej jakieś denerwujące zmarszczki, to teraz praktycznie ich nie widać. Pochlapałam wieczko, boki oraz środek pudełka. Dzięki temu zaczęło ono tworzyć spójną całość. Jeżeli uznajemy nasze dzieła za gotowe, można je polakierować. Najlepiej powtórzyć tą czynność kilka razy. W swoich pracach bardzo lubię takie wisienki na torciku. Takie drobiazgi, które ostatecznie cieszą oko. Do chustecznika dodałam koronkę. Można ją zszyć w falbankę, ale ja wszystko robię za pomocą kleju na gorąco. Myślę, że teraz lepiej. Dla serduszek wygrzebałam koraliki. Do tego kawałek sznurka i od razu lepiej. A lawendowe pudełeczko dostało guzik. Kiedyś był czarny, ale przemalowałam go brązową farbą, żeby pasował do całości. I jeszcze kokardka i tada, gotowe. Zestaw startowy prezentuje się już zupełnie inaczej. A za chwilę Wam pokażę, ile materiałów zużyłam na ozdobienie tych wszystkich przedmiotów. Kleju nie zużyłam nawet połowy, myślę, że zeszło mi około 30% pojemniczka. Brązowej farby zużyłam 10%. Białą farbą pomalowałam wszystkie elementy, niektóre dwukrotnie, więc zostało jej około 10%. A z lakieru naprawdę niewiele ubyło. Co jeszcze warto dokupić do zestawu startowego? Oczywiście na przykładzie. Z drugiej strony serduszka z różyczką przykleiłam serwetkowe kapciuszki. I za chwilę właśnie na tym przykładzie zaproponuję pędzelki gąbkowe, perełki w płynie oraz pastę postarzającą, czyli patynę. Do czego to można wykorzystać? Patyną dużo łatwiej przyciemnia się brzegi. A jeżeli zrobimy to profesjonalną gąbeczką, to zobaczcie, jak to wszystko elegancko wygląda. Gąbka może także służyć do malowania farbą akrylową. Pastą postarzającą możecie na przykład odbić szablon lub w przyszłości wykorzystać ją do spękań dwuskładnikowych. A perełki w płynie po prostu trzeba mieć. Dodają pracy elegancji, uroku, piękna. Zdecydowanie to jest niezbędnik szufladowy. Wystarczy je wycisnąć. Występują w wielu kolorach, ale ja najbardziej lubię klasyczne, te białe bądź écrit. I to już koniec filmu o zestawie startowym. Inne propozycje zestawów startowych znajdziecie w naszym sklepie. Adres na dole strony. Dziękuję za uwagę i trzymam kciuki.